Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale. Dla tych z Was, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, mam na imię Magdalena, jestem skrzypaczką, gram na skrzypcach już od 19 lat, ukończyłam studia ze skrzypiec klasycznych w Polsce i obecnie studiuję drugą magisterkę ze skrzypiec na Akademii Muzycznej w Lublanie, w Słowenii. Na tym kanale dzielę się z Wami moimi przemyśleniami odnośnie muzyki, odnośnie grania na skrzypcach i wszystko, co mówię, wszystkie sposoby na ćwiczenie, które pokazuję, są oparte na moim doświadczeniu. Do wielu z tych rzeczy, którymi się z Wami tutaj dzielę, dochodziłam przez wiele lat, poprzez własne eksperymenty, poprzez lekcje z różnymi profesorami i jeżeli stwierdzam, że coś było dla mnie pomocne, to chcę się po prostu z Wami tym podzielić, żeby zaoszczędziło to Wasz czas i skróciło Waszą drogę. Jeżeli bylibyście zainteresowani współpracą ze mną w formie lekcji online, to zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez formularz na mojej stronie internetowej. Link będzie w opisie tego wideo lub możecie też napisać wiadomość na Instagramie lub na maila. Zaczynajmy. Pierwszym wrogiem naszego dźwięku może być nasza postawa. Myślę, że mówiłam już o tym w którymś filmiku, ale dzisiaj zbiorę tą w całość. Ważne jest, aby podczas grania czuć kontakt z ziemią, abyśmy czuli, że nasze dwie stopy całą powierzchnią opierają się o podłogę. Lubię sobie wyobrażać, że od spodu moich stóp mam korzenie, które przytwierdzają mnie do podłogi i sięgają jeszcze głębiej i to daje mi poczucie stabilności i relaksu. Spróbujcie, zagrajcie sobie najpierw normalnie, nic sobie nie wyobrażajcie i za drugim razem zagrajcie to samo i wyobrażajcie sobie te korzenie, które Was utwierdzają do ziemi i rozluźniają Wasze barki i całe Wasze ciało. Powiedzcie sami, czy nie czujecie różnicy? Drugim wrogiem naszego dźwięku jest unoszenie barków. Niektórzy unoszą lewy bark też, ale częstszym problemem jest unoszenie prawego barku. Usztywnienie tutaj powoduje, że dźwięk nie jest w stanie w naturalny sposób przejść do smyczka i przez to gramy sztywnym dźwiękiem, taką troszeczkę żyletą. Ten dźwięk jest metaliczny, taki jaskrawy, nie ma tego relaksu i bardzo często to powoduje na przykład drganie smyczka. Często unosimy bark, ponieważ jak jesteśmy na przykład na strunie D, to nasz łokieć też musi być troszeczkę wyżej, musi być w płaszczyźnie struny D, ale o tym nagram kolejny filmik i automatycznie bardzo często podnosimy też wtedy nasz bark, a bark może być zrelaksowany, niezależnie od tego, czy nasz łokieć jest wyżej czy niżej. Warto zwrócić na to uwagę i grając starać się myśleć o tym, po prostu myśleć. Barki w dół, prosta sylwetka. Unikajmy czegoś takiego. Tutaj. W barkach musi być relaks. Dawno temu, żeby się oduczyć podnoszenia barków, dawałam sobie torbę wypełnioną jakimiś przedmiotami, żeby ona mi dociążała ten bark, a po drugie, gdybym z tą torbą cały czas tak trzymała, to w końcu by to zaczęło boleć i w sumie nie wiem, czy to było jakoś pomocne, ale możecie spróbować, jeżeli lubicie takie metody. Myślę, że najbardziej sprawdzi się po prostu myślenie o tym i kontrolowanie tego. Podczas grania możemy się zatrzymywać, jakieś przypomnienia sobie ustawić, nie wiem, żeby alarm dzwonił jak ćwiczymy, że ćwiczymy i nagle dzwoni alarm. O! Sprawdzamy, czy mamy luźne barki. Ok, są luźne, no to na przykład ustawiamy znowu alarm za 3 minuty, żeby znowu sprawdzić. Trzecim wrogiem naszego dźwięku może być sposób, w jaki trzymamy nasz smyczek. Ja borykałam się z tym tematem w przeszłości. Myślę, że do teraz troszeczkę się z tym borykam i muszę to bardzo kontrolować, ponieważ podczas grania czułam, że smyczek mi się wyślizguje z ręki. Musiałam cały czas poprawiać go palcami, ale to naprawdę w taki, że tak powiem, chamski sposób, bo wiadomo, że poprawiamy smyczek, bo
nie jest tak, że palce sztywno są przyklejone i się nie ruszają, więc to jest naturalne, że poprawiamy uchwyt, ale u mnie to wyglądało naprawdę w taki sposób. I wynikało to z tego, że po pierwsze trzymałam smyczek za lekko, za bardzo opuszkami, niewystarczająco jakby w głąb. A druga sprawa była taka, że bagatelizowałam rolę środkowego i serdecznego palca. Skupiałam się na palcu wskazującym i na malutkim, a te dwa były po prostu pominięte. Bardzo ważne jest, aby podczas grania każdy z paluszków czuł kontakt ze smyczkiem. To nam daje stabilność, bo w przeciwnym razie ten smyczek po prostu lata, on się wykręca w różne strony i nasze prowadzenie smyczka nie jest takie, jak powinno. Na sucho możemy sobie to ćwiczyć w taki sposób, że po prostu uderzamy po kolei każdym paluszkiem w smyczek i czujemy kontakt. I taki kontakt mamy czuć podczas grania. Drugim ćwiczeniem już z instrumentem jest to, że gramy i też podnosimy jeden dźwięk, gramy i podnosimy po kolei palec wskazujący, środkowy, serdeczny i najmniejszy. I właśnie kontakt każdego paluszka ze smyczkiem da nam poczucie stabilności i kontroli. Smyczek nie będzie latał w naszej ręce, nie będzie się wykręcał, nie będzie nam wypadał z ręki. Nie mówię teraz o tym, że trzeba palce kurczowo trzymać i zaciskać na smyczku. Absolutnie nie. Mamy tyle trzymać smyczek, że jak zrobimy takie ćwiczenie, rozluźniamy rękę i ten moment, chwilę przed tym, jak smyczek chce nam wypaść, to jest właśnie to, jak bardzo powinniśmy trzymać smyczek. Czyli prawie wcale, to nawet nie chodzi o trzymanie, my powinniśmy rękę jakby kłaść na smyczku, bo może wizja trzymania już wywołuje jakieś napięcie. Nie chodzi o to. Palce mają być luźno, bo każde napięcie będzie też się źle przekładało na dźwięk, każde napięcie w ręce, w nadgarstku czy w palcach, ale mają mieć kontakt ze smyczkiem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego wideo. Mam nadzieję, że materiał jest dla Was pomocny. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy oraz dawania kciuczka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie grania, to zapraszam Was do kontaktu.